Siema, tu Wahacz. Land Rover Discovery to model, którego historia jest na stałe powiązana z jazdą w terenie, przy czym nie trzeba wcale wiele podróżować po bezdrożach obecnie, aby mieć podstawę, aby się tym autem zainteresować. Idealnym tego przykładem jest testowana konfiguracja z wersją Metropolitan Edition. Oznacza ona bowiem wersję z najbogatszym wyposażeniem, co w przypadku tego modelu przekłada się na operowanie na półce cenowej oscylującej wokół 500 000 złotych. Za takie pieniądze oczekiwać można już wysokiego poziomu luksusu i dużej ilości bajerów na pokładzie, które zdecydowanie docenić można po prostu szukając dużego, 7-osobowego SUV-a klasy premium, który tylko okazjonalnie zjeżdżać będzie z utwardzonych dróg. W obszarze wyglądu Metropolitan Edition nie zmienia dużo, ponieważ dostaje się w jego ramach pakiet stylistyczny Air Dynamic, który dostępny jest też w innych odmianach. Fakt jednak zostaje, że podostrza on zderzaki i nadaje samochodowi więcej wyrazu. W testowanym egzemplarzu pojawiły się też ogromne felgi, bo mamy tutaj 22-calowe obręcze nie wymagające dopłaty i też przyznam wcale nie wydające się przesadnie duże w otoczeniu nadwozia, które ma 495 cm długości, 207 cm szerokości i bardzo masywną bryłę. Tak ogromne koła mają głównie przeznaczenie asfaltowe, a nie terenowe, więc moje stwierdzenie o roli tego modelu felgi również potwierdzają. Lakier Metallic kosztuje 6180 zł ekstra. We wnętrzu w Metropolitan Edition wybierać można spośród kilku różnych kombinacji kolorystycznych. W egzemplarzu testowym znalazło się bardziej stonowane połączenie. W kształt deski rozdzielczej wersja wyposażeniowa nie ingeruje i w Discovery dostaje się dosyć minimalistyczny, ale bardzo ładny i elegancki moim zdaniem projekt, który pasuje do charakteru tego modelu. Jest także tutaj odpowiednio luksusowo, chociażby za sprawą rozszerzonego skórzanego wykończenia, dzięki któremu tutaj mamy skórę na desce rozdzielczej, jest jej dużo, jest też trochę drewna. Swoją drogą ten element nie pełni tylko roli dekoracyjnej, ale mamy tutaj także schowek na drzwiach w najwyższych partiach. Też króluje skóra, trochę drewna, chociaż gdy się spojrzy niżej, to tutaj już mamy twardą skorupę plastikową i jak za $500 000 złotych można by się spodziewać czegoś więcej. Nie jest to zbytnio zwracające uwagę przez ulokowanie, no ale fakt zostaje. Na tunelu środkowym mamy kontynuację już wysokiej jakości, skórzany podłokietnik, wysokiej jakości matowe tworzywo, trochę tylko tutaj fortepianowej czerni, odpowiednio precyzyjne wykonanie wszelkich detali, wzorowe spasowanie, więc jakościowo jest tutaj bardzo dobrze w takim klasycznym tego słowa znaczeniu, że nie będziemy dawać jakichś wymyśleń przed wzorków materiałowych, tylko rzucimy masę skóry i widać, że taki po prostu był tutaj zamysł. Mamy też trochę dodatków uprzyjemniających życie, na przykład kolumna kierownicza sterowana jest elektrycznie. Tak samo sytuacja wygląda z fotelami, które dodatkowo wyposażone zostały w masaż, który jest całkiem przyjemny, ale pompowanie poszczególnych stref zbytnio jest moim zdaniem słychać. W przypadku foteli mamy też zarzut do zbyt krótkich siedzisk, których nie można przedłużyć, ale poza tym fotele są bardzo wygodne i dosyć mało wyprofilowane, akurat w spokojnie pokonywaną trasę. Najbardziej zwróciły w nich moją uwagę jednak zagłówki, które są bardzo miękkie i ponadprzeciętnie przyjemne w kontakcie. Z kolei nie widzę zastosowania dla dodatkowych podłokietników kapitańskich, bo przy tak rozległym podłokietniku tym standardowym i tak nie miałem potrzeby z nich korzystać, a tylko zabierają miejsce. Testowany układ napędowy w Discovery opiera się o 3-litrowy silnik benzynowy, który ma 6 cylindrów ułożonych w rzędzie i jednostka ta generuje 360 koni mechanicznych mocy i 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Mamy też tutaj do czynienia ze wsparciem miękkiego układu hybrydowego, którego działanie podczas jazdy dla mnie było praktycznie niezauważalne. 3-litrowa benzyna jest zdecydowanie najmocniejszym silnikiem przewidzianym do testowanego modelu, ale nie jest zarazem najdroższym, ponieważ na szczycie cennika znajduje się diesel mający też 3 litry, ale generujący 300 koni za 11 000 złotych więcej. Biorąc jednak pod uwagę, że Metropolitan Edition oznacza i tak wydatek około $500 000 złotych, to ta różnica jest pomijalna i dla klienta na ten samochód bardziej będzie pewnie liczyła się pożądana charakterystyka jednostki napędowej. Pod kątem wyposażenia testowana wersja stworzona jest dla osób, które nie lubią grzebać w konfiguratorze i zaznaczać pojedynczych opcji, bo większość z nich jest tutaj już domyślnie na pokładzie i mam na myśli to, co już pokazywałem, jak skóra, elektryka foteli czy ogromne felgi, ale też warto wymienić jeszcze chociażby matrycowe światła LED, 4-strefową klimatyzację czy audio firmy Meridian. Generalnie z rzeczy płatnych ekstra najwięcej kosztuje pakiet offroadowy, bo tam za 12 929 zł dostaje się chociażby 2-stopniową skrzynię rozdzielczą z reduktorem czy system Terrain Response 2, czyli propozycje dla osób, które jednak więcej w terenie Discovery chciałyby wycisnąć. Dorzucić trzeba też trochę za masaż czy jeszcze bardziej zaawansowane audio,
ale generalnie opcje podwyższyły cenę testowanego egzemplarza nieznacznie, bo do 512 tysięcy złotych za konfigurację zawierającą praktycznie wszystko, co się da. Na przeciwległym krańcu cennika mamy wersję S 300-konną i 4-cylindrową benzyną za około 325 tysięcy złotych. Jeśli ktoś myśli o tego typu przedziale cenowym za Discovery, to wartym rozważenia rozwiązaniem może być też jego skrócona wersja nazwana Sport, mająca 460 cm długości i też kosztująca wyjściowo 75 tysięcy złotych mniej. Wtedy za okolice 320 tysięcy można dorwać już nie powiedzmy golasa, a nieźle wyposażony egzemplarz z kilkoma pakietami wyposażenia, chociażby takie jak prezentuje teraz z oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. W leasingu operacyjnym takiego Discovery Sporta można mieć za 3934 zł miesięcznie przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a widzowie kanału mogą też zgarnąć bonus w postaci darmowego podstawienia auta pod wskazany adres. Wystarczy w uwagach do zamówienia wpisać kod Wahacz Free, link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a kod działa na każde auto na Carlis Polska. Najmocniejszy silnik przewidziany do Discovery ma kawał samochodu do rozpędzenia, ponieważ testowany model waży 2366 kg. Radzi on sobie z tym jednak bez zarzutu, przy czym to, co zwraca uwagę w benzynie, to dosyć spokojny charakter, którego po ponad 350 koniach niekoniecznie trzeba byłoby się tutaj spodziewać. Ten spokój cechuje się chociażby domyślną reakcją na wciskanie gazu, bo o ile w trybie sportowym skrzyni jest ona trochę wyostrzona, to na normalnych ustawieniach auto bardziej płynnie i neutralnie zaczyna przyspieszać. Wciąż jest to wystarczające, by bezpiecznie podróżować, ale taka charakterystyka nie kusi kierowcy do złego i w aucie tego typu jest to moim zdaniem bardziej zaleta niż wada, ponieważ w Discovery naprawdę czuje się jego wymiary i wysokie nadwozie, czy to na zakrętach, czy przede wszystkim w trakcie hamowania i mnie to skutecznie zniechęcało do przesadnie ostrej jazdy i dużą moc samochodu traktowałem bardziej jako coś dającego mi poczucie spokoju ducha na specjalne okazje. Po wciśnięciu gazu do oporu można wykrzesać takie maksymalne osiągi, tak samochód przyspieszy od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Auto zatem, gdy trzeba, to naprawdę dobrze się rozpędza i można poczuć w nim konkretną moc, a na co dzień pomaga też elastyczność silnika, bo duża pojemność robi swoje i z grubsza przy wciskaniu gazu na dowolnych obrotach reakcja jest odpowiednia. Gdy zmusza się skrzynię, czyli 8-biegowy automat, do konkretniejszej redukcji, to czasami musi chwilę pomyśleć, ale zwłoka jest na tyle niewielka, że mnie to nie przeszkadzało, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak częstej konieczności ostrego deptania prawego pedału. Przy niskich prędkościach czasami za to nie podobało mi się chwilowe zawahanie po dodaniu gazu, które znikało w trybie sportowym. Nieobecne było też przy wyższych prędkościach, gdzie przekładnia oferuje już zawsze bardzo dobrą płynność i odpowiednio dobiera biegi, więc jest ok. Żadnych zastrzeżeń nie mam do brzmienia 3-litrowej benzyny, ponieważ 6 cylindrów pod maską to jest jednak zupełnie inny świat niż w przypadku silników 4-cylindrowych. Dźwięk jednostki napędowej w Land Roverze Discovery został też trochę przetemperowany i nie mamy tutaj jakichś wulgarnych reakcji, ale przez cały czas słyszy się bardziej dostojny, aksamitny odgłos, a podczas przyspieszania mamy z kolei naturalny, donośny basowy ryk i to jest w tym aucie naprawdę świetna sprawa, że ta benzyna bez bycia ostentacyjną i tak pokazuje, że mamy do czynienia z czymś więcej niż rynkowy standard. Tak duży silnik w połączeniu z też ogromnym nadwoziem musi oznaczać także duże spalanie, ale przyznam, że pod tym kątem nie jest aż tak źle, to znaczy najwięcej samochód zużywa benzyny w mieście, bo w Warszawie osiągałem około 14-15 litrów na 100 km, ale już na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 9 litrów, na drogach ekspresowych było to 10 litrów, a przy prędkościach autostradowych 11 litrów. Niewielkie różnice pokazują, że silnik jest bardziej wrażliwy na przyspieszanie i to zwiększa spalanie, a utrzymywanie wyższej, ale bardziej stałej prędkości nie robi na jednostce napędowej wrażenia. Przy aucie na tej półce cenowej istotniejszy jest w sumie rozmiar zbiornika paliwa, bo koszty tankowania można raczej zignorować i w Discovery dostaje się 90 litrów, co daje i tak zasięg przekraczający 500 km nawet w mieście. Wciąż jednak ten model zdecydowanie stworzony został do jazdy poza terenem zabudowanym i tam świetnie sprawuje się pneumatyczne zawieszenie, które pomimo ogromnych felg zapewnia bardzo dobre tłumienie nierówności. Jeśli doda się do tego wysoką pozycję za kierownicą, to wrażenie tej powiedzmy wszechmocy samochodu, że żadna droga nie jest mu straszna, jest porównywalne do pick-upów, tylko tutaj cała otoczka i na przykład wyciszenie kabiny jest na innym, wyższym poziomie.
Takie miękkie zestrojenie zawieszenia skutkuje tym, że w zakrętach wyraźnie się ono wychyla, ale biorąc pod uwagę moje słowo o ogólnym niezachęcaniu Discovery do ostrej jazdy, jest to coś, z czym da się żyć. Układ kierowniczy jest tutaj, jak na taką charakterystykę amortyzatorów, całkiem bezpośredni, ale kierownica stawia wyraźny opór i też mamy odpowiednią porcję wygładzenia reakcji, zwłaszcza jadąc na wprost, więc pilnowanie się nie jest niezbędne. Discovery to oczywiście też ponadprzeciętne właściwości terenowe i mamy tu chociażby kąt natarcia 34 stopnie, kąt rampowy 27,5 stopnia i kąt zejścia 30 stopni. Jest też głębokość brodzenia 82 cm, a przez pneumatykę zawieszenia można podnieść je naprawdę wysoko z korzyścią dla prześwitu. Według mnie wersja Metropolitan z tak dużymi felgami, benzyną i luksusowym charakterem nie jest propozycją do taplania się w błocie, ale jeśli ktoś szuka luksusowego SUV-a, którym jednak z utwardzonych dróg mógłby zjechać ze spokojniejszą głową, to Discovery ma sporo atutów. Tym bardziej ze wspominanym pakietem off-road i trybem Terrain Response 2, który przez automatyzację wyraźnie pomoże też mniej doświadczonym użytkownikom. Względem mojego ostatniego kontaktu z Discovery około 2 lata temu, obecnie zdecydowanie poprawiła się przejrzystość komputera na zegarach, ponieważ poprzednio sterowanie było mocno uciążliwe, były jakieś nieczytelne do końca kategorie na górze. W chwili obecnej mamy zdecydowanie bardziej standardową listę, można sobie chociażby zmieniać to, co będzie się wyświetlało pomiędzy tarczami, albo w ogóle te tarcze usunąć i zostawić tylko jedną, ewentualnie wrzucić mapę na całość, więc można sobie różne tutaj aranżacje wybierać w łatwy sposób. Jest też kilka tutaj ustawień, które nie są zbyt rozbudowane, no ale te pojedyncze, które tutaj się znalazły, do nich dostęp jest łatwy. Niestety po staremu pozostało wrażenie ociężałości tego systemu, że jak się naciska na przycisk, to reakcja wyświetlacza jest zawsze troszeczkę spóźniona. Nie zagląda się tutaj jakoś specjalnie często, więc nie jest to poważny problem podczas użytkowania, no ale w samochodzie za takie pieniądze oczekiwałbym płynniejszych i szybszych reakcji. Zastrzeżeń nie mam za to do sposobu obsługi z kierownicy. Z lewej strony mamy pomysłowe rozwiązanie, to znaczy gdy się wciśnie środek, to znikają strzałki do zmiany piosenek, odbiór połączeń czy programowalne przyciski, pojawiają się inne elementy sterujące do komputera. Jest też tutaj rolka do zmiany głośności. Z prawej strony w łatwy sposób obsługuje się asystentów jazdy, aktywny tempomat, utrzymanie pasa ruchu. Te przyciski nie są wypukłe, ale nie są też dotykowe. Można je wcisnąć, wtedy ta część się trochę ugina i jest informacja zwrotna, więc nie jest to utrudnieniem podczas użytkowania. System inforozrywki w testowanym Land Roverze ma ogromny wyświetlacz o przekątnej 11,4 cala i bardzo dobrej jakości. Mamy tutaj ekrany domowe, które można sobie zagospodarować różnymi widgetami, zmieniać ich kolejność. Jest sporo funkcji związanych z monitoringiem parametrów terenowych. Niestety w tym widgetie nawigacyjnym brakuje mi mapy, jest on mało funkcjonalny. Na szczęście nie jest to wielki problem, ponieważ można sobie odpalić mapę z menu skrótów z lewej strony, która jest zawsze pod ręką, szybko się to ładuje. Jeśli chodzi o ustawienia, to mamy albo takie prostsze, bardziej codzienne, albo można się zagłębić bardziej i tutaj już naprawdę wiele rzeczy związanych z działaniem samochodu można sobie dostroić. Dzięki temu, że ten ekran jest duży, to menu nadrzędne zostają, więc nie ma z tym większych problemów. Jeśli chodzi o integrację z smartfonami, to jest ona bezprzewodowa, Android Auto i Apple CarPlay, więc ogólnie system ten trzyma bardzo wysoki poziom. Panel klimatyzacji w dużej mierze oparty jest o przyciski dotykowe, które lekko wibrują po przyłożeniu palca, więc wiadomo, że się odpowiedni wcisnęło. Wciąż jest to trochę mniej wygodne rozwiązanie niż w przypadku takich zwykłych, klasycznych, fizycznych przycisków, no ale i tak jest to lepsze niż gdyby wiele rzeczy tutaj było zakopane gdzieś w menu. Mamy też dwa pokrętła, pomysłowo zaprojektowane, ponieważ normalnie zmienia się nimi temperaturę, ale gdy się je wciśnie, to można regulować czy to podgrzewanie, czy też wentylację foteli, a gdy się je pociągnie do siebie, można sterować intensywnością nawiewu. Na tunelu środkowym mamy matę do indukcyjnego ładowania telefonu, jest też port USB-C, przy czym nie jest to zdecydowanie koniec atrakcji w tym samochodzie dla osób lubiących ładować sobie różne rzeczy podczas jazdy, ponieważ w podłokietniku mamy kolejne USB-C oraz dla urozmaicenia USB-A. Swoją drogą ten podłokietnik jest jeszcze wyposażony w funkcję schładzania tego, co się tutaj znajduje.
Wracając do ładowania, to ciekawiej w tym obszarze robi się z tyłu, ponieważ na tunelu środkowym mamy dwa porty, oba w standardzie A, jest też gniazdo 12V, ale w oparciach przednich foteli obecne są kolejne porty, z tym przyznam się jeszcze nigdy nie spotkałem, więc łącznie aż 4 są złącza do ładowania dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń. Niestety one są wszystkie w standardzie A. Jak na dzisiejsze czasy jest to spora wpadka, na przykład 2:2, jeśli chodzi o standard A i C. Zdecydowanie byłoby czymś rozsądniejszym. Jeszcze dopowiem, że te porty w oparciach są przeznaczone, aby zasilać nimi urządzenia, które można sobie tutaj zainstalować. Niestety elementów mocujących nie było, więc nie wiem dokładnie jak to wygląda, no ale pewnie jakiś uchwyt na tablet można sobie domówić. Swoją drogą komfort termiczny dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń też jest w pełni zachowany. Mamy klimatyzację czterostrefową, jest też funkcja podgrzewania, wentylacji, więc jest na bogato. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego w Discovery gabarytowo jest neutralny, to znaczy nie jest on zbyt duży, jest trochę ciężkawy, ale bez dramatu. Mniej podoba mi się jego design, który jest mało wyszukany, no i też jakość wykonania, to znaczy mamy tutaj plastik rozsądny, czarny i lekko choropowaty, no ale za $500 000 złotych oczekiwałbym, że będzie on miał, chociaż ta też nie jest zła, jednak lepszą jakość. Rozmiary nadwozia Land Rovera Discovery utrudniają manewrowanie nim, ale już kształty tego nadwozia ten proces ułatwiają. Chociażby maska, która jest poziomo poprowadzona i dobrze widoczna, frontowa szyba nie jest mocno pochylona i jest dosyć blisko głowy kierowcy. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej mamy dodatkową szybkę. Tylna szyba jest dużych rozmiarów. Jak na auto tego typu nie może jej dolna krawędź kończyć jakoś przesadnie nisko, ale właśnie jak na to, z czym mamy do czynienia, nie jest pod tym kątem źle, jest ona też pionowa. Kamery w systemie 360 stopni mają bardzo dobrą jakość. Wyróżniają się tutaj również precyzyjne czujniki parkowania, co ułatwia ocenienie, gdzie znajdują się poszczególne fragmenty przeszkody od samochodu. Też ciekawym dodatkiem jest to, że na podstawie ruchu pojazdu i tego, co widzą kamery, mamy niejako widok na to, co znajduje się pod samochodem. Są także różne widoki, poza takimi bardziej standardowymi. Można sobie odpalić bardziej szerokokątne, czy to z przodu, czy to z tyłu, albo w ogóle spojrzeć poza samochód i mieć różne tego typu też widoki. Wiadomo, że ta perspektywa tutaj nie będzie jakoś perfekcyjnie kontrolowana, ale pod tym kątem wypada to całkiem nieźle, muszę przyznać, i w niektórych sytuacjach sądzę, że może się przydać, chociażby w terenie, czy coś w tym stylu. No generalnie fajny bajer i bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Z kolei do minusów zaliczyłbym zbytnią szerokokątność kamer nawet w tym podstawowym widoku, przez co elementy po bokach są rozciągnięte i to sprawia, że przekłamywana jest odległość. To, co znajduje się właśnie po lewej czy prawej stronie, sprawia wrażenie bliższego niż jest w rzeczywistości. Elektroniczni asystenci wciąż nie zmieniają jednak tutaj faktu, że Discovery to prawdziwy drogowy kolos i jazda nim po mieście bywa uciążliwa, bo jakieś wjeżdżanie w miejsca parkingowe czy przemierzanie ciasnych uliczek wymaga znacznie więcej koncentracji niż w mniejszych modelach, co wynika też z większego promienia skrętu. Na szczęście sama kierownica przy niskich prędkościach pracuje rozsądnie lekko i też auto nie jest aż tak ociężałe w reakcjach, jak można by się spodziewać po rozmiarach, no ale czuć, że w terenie zabudowanym Discovery się dusi. Dekoracyjnych źródeł światła we wnętrzu testowanego modelu jest kilka, znaleźć je można na drzwiach, a także na tunelu środkowym. Nie jest to nic wyrazistego, można modyfikować intensywność świecenia, jak również kolorystykę, ale jest tylko 5 barw do wyboru z menu. Jeśli chodzi o instrumenty pokładowe, to tutaj już nie można nic ruszać, zawsze mamy kolor biały i w sumie takie podejście jest ok, biorąc pod uwagę charakter całego samochodu. Jakieś ostre neonowe LEDy tutaj by nie pasowały, a tak jest może mało jakoś wyraziście właśnie, ale przyjemnie. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to sterownik lusterek na drzwiach się nie doczekał swojej lampki. Przez to, że ten sterownik jest wysoko, no to można go łatwo wyczuć wciąż, no ale fakt zostaje, że w tej cenie samochodu takich braków nie powinno być. Swoją drogą ulokowanie sterowników szyb i lusterek tutaj tak wysoko jest moim zdaniem kiepskim pomysłem, biorąc pod uwagę, że tutaj byłoby na to lepsze miejsce, a tutaj mamy zdecydowanie rzadziej używany panel do ustawiania pamięci foteli.
Segmenty do jazdy dziennej w przedniej części nadwozia Land Rovera Discovery są smukłe, a ich światło fajnie komponuje się z drobnym wzorem, który znaleźć można wewnątrz lamp. Kierunkowskazy są w tej części nadwozia dynamiczne. Wszystko z przodu jest w technologii LED, tak samo jak kierunkowskazy w bocznych lusterkach. Z tyłu mamy projekt świateł pozycyjnych nawiązujący do tego, co producent proponuje z przodu. Tak samo spójność buduje styl pracy kierunkowskazów i to wszystko powoduje, że dla mnie oświetlenie tego modelu wypada bez zarzutu bardzo ładnie. Zadaniem matrycowych świateł w Discovery jest takie wygaszanie części wiązki, aby wycinać inne pojazdy i nie oślepiać ich kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie poboczy. Rzecz, która jest niestandardowa w tych światłach, to pewna zwłoka przy ponownym odpalaniu lewej strefy po minięciu samochodu z naprzeciwka. Nie jest to coś gorszego ani lepszego niż w autach, które szybciej to robią, mówię to jako ciekawostkę. Też w testowanym Land Roverze światła po bokach zapalają się powiedzmy ostro, a nie płynnie jak to zazwyczaj bywa i to też jest cecha, a nie wada. Jeśli chodzi o działanie matrycowych LEDów, to komputer odpowiednio szybko i bez pomyłek tworzył świetlny tunel, gdy inne auto pojawiało się na horyzoncie, więc pod tym kątem systemowi można zaufać. Do precyzji także nie mam zastrzeżeń, bo widać, że trochę niezależnych stref w tych LEDach siedzi, chociaż nie jest to też poziom świateł cyfrowych, a takie w aucie za $500 000 złotych też byłyby tutaj na miejscu. LEDy w Discovery oferują również bardzo dobrą moc świecenia, zatem jest to udane i wyraźnie poprawiające bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku rozwiązanie. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest dobrze, ponieważ w naturalnym ułożeniu ona ląduje tutaj pomiędzy tymi szklanymi dachami i od podsufitki dzieli mi jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu praktycznie nie istnieje. Kąt nachylenia oparć w drugim rzędzie można regulować elektrycznie. Można też zmieniać przód-tył, położenie siedzisk, to już trzeba robić siłą własnych mięśni. Bagażnik Discovery przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń ma 986 litrów pojemności. Dostajemy tutaj wysoki próg załadunkowy, ogromnych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Na lewej ściance mamy też sporo przycisków, dzięki którym chociażby można ten próg obniżyć dzięki pneumatycznemu zawieszeniu. Jest też kompleksowe i elektryczne sterowanie drugim i trzecim rzędem. Można sobie go składać albo tak całościowo, można też pojedynczo to wszystko robić, więc na pewno nikt aranżując wnętrze w testowanym Land Roverze Discovery nie zmęczy się podczas tego procesu. Gdy wszystkie oparcia są rozłożone, dostaje się w kufrze symboliczne 172 litry. A gdy się wszystko złoży, to robi się konkretnie, ponieważ mamy wtedy 2068 litrów do dyspozycji i praktycznie płaską podłogę, bo jedynie drugi rząd troszeczkę się unosi. Ten element, jeszcze wspomnę, jest, jak na ten bagażnik przystało, oczywiście też sterowany elektrycznie. Komfort pasażerów w trzecim rzędzie w dużej mierze zależeć będzie od tego, jak przesunięty będzie rząd drugi, no ale fakt zostaje, że jako miejsca awaryjne albo dla trochę niższych pasażerów jest to bardzo praktyczny dodatek. Co unikalne, nawet miejsca 6-7 mają tutaj funkcję podgrzewania. Podsumowując, Land Rover Discovery w najbogatszej odmianie to świetny, luksusowy krążownik, w którym nie czułem, aby czegoś mi realnie brakowało względem droższych Range Roverów. Dodatkowo podoba mi się w nim fakt, że z jednej strony oferuje luksus i poziom technologiczny godny auta za te pieniądze, a z drugiej wciąż ma zapewniać więcej po zjeździe z utwardzonych dróg, co postrzegać można jako jego przewagę nad innymi autami tego typu, gdzie jednak nacisk kładziony jest na bardziej inne obszary. No i też takie dziedzictwo sprawia, że Discovery ma trochę bardziej stonowany projekt, czy to nadwozia, czy wnętrza, co dla części osób może być zaletą. W każdym razie, nawet jeśli ktoś nie planuje opuszczać zbytnio asfaltów, to w testowanej konfiguracji Land Rover Discovery ma wiele argumentów, aby się nim zainteresować. I to wszystko, co przygotowałem o Discovery. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis, polskiej ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!